Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Inflacja w Polsce już wyraźnie spada. Dobre informacje na przyszłość. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie materiały, wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch miejsc: z platformy Xstation i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Inflacja w Polsce już wyraźnie spada. Dobre informacje na przyszłość. Dzisiaj najciekawsze informacje, jakie poznaliśmy dla polskich aktywów, były te o godzinie 10. Wstępne, bardzo istotne dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki w październiku. Poznaliśmy szereg ciekawych publikacji, z których oczywiście najistotniejsza, najciekawsza była ta dotycząca inflacji producenckiej w naszym kraju. Okazało się, że w październiku inflacja zaczęła wyraźnie spadać. Poziom 22,9% został osiągnięty. Było to wyraźnie lepiej niż zakładała średnia prognoz. I oczywiście to jest informacja, która jest bardzo zbieżna z tymi danymi, które poznaliśmy wczoraj dla Niemiec. Tam w Niemczech tąpnięcie inflacji było jeszcze wyraźniejsze, pokazywało jak bardzo niemiecka gospodarka jest uzależniona od zachowania cen energii, tych wszystkich czynników, które są związane z produkcją, i oczywiście te same zjawiska powodują, że inflacja w Polsce zaczęła spadać i już wyraźnie widać, że szczyt inflacji w Polsce został osiągnięty. Inflacja producencka zaczyna wykręcać w dół i to jest dobra wiadomość i sygnalizuje, że perspektywy na przyszłość są oczywiście korzystne, zakładają, że trajektoria inflacji zachowa się tak, jak wcześniej konsensus rynkowy zakładał. Z każdym kolejnym miesiącem i z kwartałem pogłębienie tendencji do dezinflacji powinna mieć miejsce. Także w przyszłym roku, kiedy będziemy w okolicach trzeciego kwartału dyskontować efekt bazy, inflacja powinna być na bardzo niskich poziomach, może być nawet poziom deflacyjny wskazywany nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, więc te dane należy interpretować bardzo pozytywnie, że to są dobre informacje na przyszłość. Inflacja w Polsce już wykręca, wyraźnie spada, czynniki są bardzo zbieżne z tym, jakie wywoływały podobną tendencję w Niemczech. Tą tendencję widać także w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie już wkrótce to samo zjawisko zobaczymy na inflacji konsumenckiej, czyli przed nami szczyt inflacji. I dlaczego z taką pewnością o tym się mówi? Ponieważ rynek ma miejsce, ma takie narzędzie do tego, żeby wyceniać, czy faktycznie tak się dzieje, i tym narzędziem, tym aktywem są oczywiście polskie w ogóle obligacje, w tym wypadku polskie obligacje. I na fali tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, obserwujemy bardzo wyraźny spadek rentowności polskich obligacji, czyli inwestorzy naprawdę uwierzyli i kładą na to własne pieniądze, własne miliony dolarów, że warto kupić obligacje, że polskie obligacje będą jednym z największych beneficjentów tego, że tendencje ku temu, żeby inflacja spadała, jeżeli staną się faktem. I już teraz widzimy po zachowaniu polskich obligacji, że inwestorzy, którzy dyskontują przyszłość, procesy inflacyjne, uwierzyli w to, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem, ponieważ zaczęły być bardzo wyraźnie kupowane polskie obligacje po godzinie 10 i wykres polskich dziesiątek to pokazuje, i oczywiście także ETF na całą polską krzywą dochodowości także sygnalizuje, że kapitał na całym świecie wierzy w szczyt inflacji w Polsce i kupuje masowo polskie obligacje, i to jest bardzo dobra informacja. Poznaliśmy także inne ciekawe dane makroekonomiczne o produkcji przemysłowej, która była niższa niż zakładały prognozy. Będziemy tutaj czekać na dane dotyczące sprzedaży detalicznej, kiedy będziemy mieć już pełny pakiet danych twardych, będzie można coś więcej powiedzieć o kondycji polskiej gospodarki na początku czwartego kwartału. Natomiast myślę, że warto skoncentrować się też na danych dotyczących wynagrodzeń, które rosną w tempie 13%. Jak widzimy na wykresie, nie ma kontynuacji tendencji wzrostowej. Utrzymujemy się na tych poziomach, które były obserwowane od wielu miesięcy. Natomiast oczywiście negatywną informacją jest też, że te realne wynagrodzenia, czyli po potrąceniu inflacji, są już na coraz głębszych poziomach ujemnych. Natomiast jeżeli faktem staną się
tezy o tym, że inflacja konsumencka także zachowa się tak samo w Polsce jak inflacja producencka, to oczywiście z każdym kolejnym miesiącem 2023 roku będziemy wracać do tych poziomów zbliżonych do zera i poziomów dodatnich, a to będzie sygnalizowało, że ten kryzys kosztów życia, jak to nazywają brytyjscy ekonomiści, będzie już za nami i to jest i te perspektywy także będą dobre na przyszłość, ponieważ w momencie, kiedy będą się decydowały losy naszego kraju w przyszłym roku, wszyscy ci, którzy będą podejmować decyzje, będą mieli więcej informacji na temat sprawczości i efektywności narzędzi makroekonomicznych i gospodarczych, które zostały zastosowane, żeby chronić przed negatywnymi zjawiskami szoków zewnętrznych, które atakują nie tylko polską gospodarkę, ale gospodarki całego świata co najmniej od 2 już 3 lat. Poznaliśmy także ciekawy wskaźnik koniunktury gospodarczej i zaczyna on rosnąć. Także jeżeli zobaczymy te wskaźniki koniunktury dla poszczególnych sektorów, to także widać raczej polepszenie koniunktury w ostatnich tygodniach niż pogorszenie koniunktury i to może być taka ciekawostka na przyszłość. Będziemy także oczywiście, tak jak powiedziałem, czekać na dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej i wtedy będziemy wiedzieć naprawdę więcej o tym, co się dzieje w polskiej gospodarce na przełomie 3 i 4 kwartału, na początku 4 kwartału tego roku. Rynek krajowej waluty praktycznie nie reaguje. Jesteśmy mniej więcej na tych samych poziomach, chociaż dzisiaj próbuje euro-dolar rosnąć, a to powinno dać presję ku temu, żeby złoty był kupowany. Sesja amerykańska się dopiero zaczyna, więc zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. Natomiast moim zdaniem to właśnie euro-dolar zadecyduje, co dalej będzie się działo na rynku krajowej waluty. W momencie tworzenia tego wpisu pojawiły się także informacje dotyczące decyzji Węgrów o stopach procentowych. Tutaj się nic nie zmieniło, czyli z tej strony nie ma żadnego czynnika, który mógłby oddziaływać na kurs walutowy państw, walut naszego regionu. To jest dobra informacja. Kolejną dobrą informacją jest to, że indeks WIG20 zaczyna rosnąć. Wróciliśmy na poziom 1700 punktów. Świeca zaczyna mieć w momencie tworzenia tego wpisu, świeca dzienna, zachęcający prowzrostowy charakter. Jeżeli dzisiaj dowieziemy te wzrosty do końca dnia, to jeżeli równolegle będziemy świadkami wzrostów euro-dolara, to myślę, że inwestorzy zaczną wierzyć w to, że korekta, która ma miejsce w ostatnim tygodniu na ryzyku, idzie już ku końcowi i że wraz ze zbliżaniem się grudnia znowu ryzyko będzie faworyzowane i moim zdaniem taka powinna być interpretacja tego, co się dzieje. Naprawdę polskie dane makroekonomiczne, wydarzenia w polityce, decyzje banków komercyjnych, banków centralnych nie mają większego znaczenia na kurs walutowy w naszym kraju. Liczy się tylko i wyłącznie zachowanie euro-dolara i to właśnie siła albo słabość amerykańskiej waluty determinuje siłę albo słabość krajowej waluty i ten czynnik będzie moim zdaniem tylko się nasilał. Te dane dotyczące polskiej gospodarki będą mieć coraz mniejsze, marginalne znaczenie dla wyceny polskich aktywów. No i teraz, jak już jesteśmy na całym świecie, to zobaczmy, gdzie się kształtują stawki dla szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych na rynku pieniężnym i tutaj cały czas okolice poziomu 5% są wyznaczane jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. W drugim kwartale w przyszłym roku ma być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Amerykańskie obligacje na razie cały czas także są bardzo stabilne, tutaj nic się nowego nie dzieje, a euro-dolar, jak powiedziałem, zaczyna rosnąć, zaczyna odbijać od swojego wsparcia, a to jest sygnał i czynnik zachęcający ku temu, żeby wieścić i wierzyć w to, że te spadki były tylko ruchem powrotem do linii szyi formacji odwracającej tendencji spadkowej na wzrostową i perspektywy na końcówkę listopada i początek grudnia, w ogóle na cały grudzień będą znowu sprzyjały ryzyku. I podobne zachowanie widzimy na rynku miedzi. I wygląda na to, że dzisiaj będziemy mieć pierwszą sesję od kilku dni, kiedy na wykresie dziennym powstanie biały korpus, a nie czarny. Wygląda na to, że utrzyma się poziom, że wrócimy nad poziom $8000. To będzie sprzyjało oczywiście popytowi na ryzyko. Jeżeli tak się stanie, to indeksy giełdowe powinny dzisiaj reagować, powinny kontynuować tendencję wzrostową. Podobne zjawisko obserwujemy na cenie ropy naftowej i nawet złoto próbuje rosnąć, więc tutaj szereg czynników płynących z rynku ryzyka
sygnalizuje dobrą sesję na indeksach giełdowych, na Wall Street, więc moim zdaniem rośnie szansa, że wkrótce będziemy znowu atakować poziom 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's 500 i jeżeli tak się stanie, to jednym z głównych światowych beneficjentów popytu na ryzyko powinny być niemieckie akcje, które bardzo ładnie rosną i które, jeżeli faktycznie tendencja wzrostowa się pojawi, będą już na celowniku maksima wszechczasów na tym indeksie, więc naprawdę popyt na ryzyko ma tutaj sporo do ugrania i naprawdę jest to jeden z najlepszych indeksów giełdowych w chwili, kiedy popyt na ryzyko w skali globalnej jest kupowany. I jeżeli popyt na ryzyko pojawi się także na Bitcoinie, to uda się trwale wrócić na poziom 16 tysięcy punktów dolarów i w takiej sytuacji, jeżeli popyt na ryzyko pojawi się także na Bitcoinie, więc szanse na wzrosty indeksów giełdowych na Wall Street, w ogóle indeksów giełdowych na całym świecie jeszcze bardziej wzrosną. Idealnie byłoby oczywiście, gdyby Bitcoin wrócił na poziom 17,5 tysiąca dolarów, ale na chwilę obecną szanse na to są zdecydowanie mniejsze. Także szykuje się ciekawa sesja. Wygląda na to, że inflacja w Polsce już wyraźnie spada, zostały utworzone szczyty, a to są dobre informacje na przyszłość i myślę, że wkrótce także bardzo podobnie zachowa się inflacja konsumencka. A jeżeli chcesz coś wiedzieć więcej o sytuacji na rynkach finansowych, chcesz zdobyć więcej wiedzy, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie, tam na dole link w opisie i oczywiście w komentarzu. Tematem, który teraz jest niezwykle interesujący, jest to, czy to koniec mocnego dolara amerykańskiego, czy ta tendencja, którą obserwujemy, nie zapowiada średnioterminowego, a nawet długoterminowego odwrócenia tendencji na wzrostowy na euro-dolarze. Czy tak będzie? Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym materiałem. Na dole w opisie link do tego i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście życzę stopy zwrotu, pięknego popołudnia i życzę wszystkiego dobrego naszej kadrze, żeby dzisiaj wygrała mecz, który o 17 rozpocznie się w Katarze. Także dziękuję bardzo, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.